Cześć, jak widzicie, telewizja nadal funkcjonuje. Nadal działa nawigacja. Nadal działa kamera cofania. Nadszedł czas na kolejną modernizację. Ja spróbuję podpiąć jeszcze jeden wyświetlacz i wbudować go w zagłówek, tak żeby synek z tyłu mógł sobie oglądać bajeczki, które będę mógł, w sumie to mogę już odtwarzać z pendrive'a. Ten wyświetlacz, który zakupiłem na szrocie, to jest wyświetlacz z Espace 4. Ma identyczne wyjście, w sumie to wejście, ma identyczne wejście jak ten tutaj przy naszej nawigacji Carminat. Jest za to większy, sporo większy nawet, rzekłbym. Ale to nie przeszkadza, dlatego że on sobie już dopasowuje rozdzielczość wyświetlania w samym wyświetlaczu. Zakupiłem też przewód taki, żeby pociągnąć od tego monitora, żeby tam sobie rozgałęzić do zagłówka. Kupiłem go 6 metrów. 6 metrów to jest trochę tak sporo, ale wziąłem dlatego 6 metrów, że nie wiem jeszcze, którędy będę go dokładnie prowadził. W trakcie się okaże. Jest to przewód wielożyłowy. On ma tutaj 8 żył. 3, 6, 8. Ten akurat jest ekranowany i ma jeszcze dodatkową plecionkę. I już musiałem zrobić pewną modernizację, dlatego żeby to ładnie wyglądało, chcę puścić przewód tymi rurkami. Ten przewód ma 6,25 mm i dlatego musiałem rozwiercić jeden otwór, żeby mi tutaj sobie ładnie wszedł. I ten otwór już jest rozwiercony. Przewód mi tam wchodzi. Tutaj jest około 4 mm, to jest ten przewód nierozwiercany. Ten otwór, ta rurka nierozwiercana. Tutaj ewentualnie przeszłyby mi same przewody bez izolacji. Ja chciałem wpuścić całe razem z izolacją, dlatego że będziemy musieli jeszcze do tego troszeczkę rozebrać fotel, czyli zdjąć tapicerkę z fotela. I gdyby zdarzyła się sytuacja, że będę potrzebował wyciągnąć zagłówek, żeby on mi się tutaj w tym miejscu nie przecierał, nie przecinał. Przewód jest dosyć giętki, także nie powinno być problemu z załamywaniem. I nie jest to przewód typu jeden drut w jednym kabelku, tylko jest to tak plecionka, która jest używana w elektronice. Co to jest za przewód? On ma oznaczenie 8, nie wiem czy to zobaczycie, 8C+1, czyli 8-żyłowy, koncentryczny, nie wiem czy to koncentryczny czy nie. Chodzi o to, że jest ekranowany. To jest przewód, w sklepie mi powiedzieli, że to jest przewód od mikrofonu. I to jest wszystko jedno, aby mi spełniał moje zadanie. Tak więc teraz na próbę sobie popodłączam to, spróbuję rozgałęzić, czy będą jakieś straty na wizji, jeżeli podłączę obydwa wyświetlacze. Jeżeli będzie efekt zadowalający, polutuję to, przeprowadzę przewód tędy co sobie już tam obmyślę
i spróbuję zamontować wyświetlacz do zagłówka. Wyświetlacz do zagłówka, nie wiem jak mi to wejdzie. Na pewno zagłówek będzie potrzebował jeszcze chyba trochę dodatkowej gąbki. No na pewno przeróbki będzie tutaj rozcięte. Jakoś przymocuję do tych rurek tutaj. No, wszystko to nawet dosyć sztywne. Aczkolwiek jak rozwiercałem tutaj ten otwór, to dosyć metal, z którego jest zrobiony, jest dosyć miękki. Także ja robię próby i za chwilę postaram się Wam pokazać, co mi się udało stworzyć. Na chwilę obecną rozprułem zagłówek. Otwór jest jeszcze sporo mniejszy od wyświetlacza. Po prostu chciałem się dostać do tych rurek, do tych uchwytów, po to, żeby zobaczyć, jak one są skonstruowane. A więc tak, co ja zrobiłem? Najpierw przymierzyłem sobie, gdzie ten wyświetlacz ma się znajdować. Mniej więcej ustaliłem środek wyświetlacza i przeciąłem go na zagłówek tutaj z tyłu na środku. Przeciąłem go na środku, po czym go rozciąłem delikatnie do góry, delikatnie do dołu z obydwu stron, nawet nie na szwie. Później jeszcze sobie tutaj to ładnie obrobię. I wyskubałem ten kawałek gąbki. Tapicerka, całe te obicie jest przyklejone do gąbki. Także najpierw trzeba je oderwać od gąbki, dopiero wyskubać gąbkę. Tak jak mówiłem, przewód będzie wchodził mi tą stroną, czyli lewą stroną zagłówka, lewą w kierunku jazdy. I żeby wyprowadzić ten przewód, jak go tutaj wepchnę, będę musiał wywiercić jeszcze tutaj sobie otwór. I tym otworem postaram się wyprowadzić ten przewód do wyświetlacza. Akurat ten wyświetlacz ma wejście od dołu, także wprowadzę go tutaj, zawinę i wprowadzę do wyświetlacza. Nie mam tej kostki w ogóle. Jak ta kostka się nazywała, nie pamiętam dokładnie, Mitax, czy no nieważne, nieistotne. Dlatego wyświetlacz odkręcę sobie z tyłu, przylutuję w miejsca, gdzie są potrzebne mi wyjścia, czyli R, G, B, uziemienie, czyli masa i plus. Tam jest dwa wyjścia plusowe. Jedno jest plus na stałe, drugie jest plus do wzbudzenia wyświetlacza. Ja sobie zewrę obydwa do kupy i w tym momencie będę potrzebował 8 przewodów. Pomimo iż mam i tak ich będę potrzebował 5 przewodów RGB, masa i plus, choć i tak mam ich tam 8. No dobra, ja idę, wywiercę sobie otwór tutaj, spróbuję przeprowadzić ten przewód. W zagłówku już przygotowałem otwór. Jak go zrobiłem? Wywierciłem dwa otwory wiertłem szósteczką, po czym połączyłem ich, rozwiercając wiertarką na boki. Resztę zrobiłem drymelem, czyli wszystkie ostre krawędzie, wszystkie zadziory usunąłem po to, by przeciągając kabel nie poprzecinać go sobie i żeby w razie tam
w czasie pracy on mi tutaj nie przecierał się ani nic w tym stylu, nie uszkadzał. Teraz spróbuję wsadzić kabel od tej strony do strony tej, bądź na odwrót. Ja spróbuję od dołu, dlatego że tu muszę wypuścić tylko kawałek jego, żeby go zakręcić, przylutować i po to, żeby go tutaj schować. Tylko taki kawałeczek mi wystarczy. Jak to wpłynie na bezpieczeństwo? Nie wiem, na pewno go osłabi, ale mam nadzieję w życiu się o tym nie przekonać. Dlaczego mówię o bezpieczeństwie? Dlatego, że zagłówek też jest jednym z systemów bezpieczeństwa, na który my nigdy nie zwracamy uwagi. Zagłówek ma nam ochronić kark, kręgosłup w okolicy karku podczas uderzenia z tyłu, żeby nam karku nie połamało albo głowy nam nie urwało. Już przewód wpychając doszedł mi tutaj. Muszę wziąć kawałeczek jakiegoś śrubokręcika. Po to, żeby go tutaj wyciągnąć. Zrobiłem otwór w kształcie fasolki, po to, żeby on mi tutaj za ostro nie wchodził pod jakimś kątem 90 stopni i żebym miał go łatwiej sobie przeciągnąć, wyciągnąć. Jak jest w siedzeniu, tego jeszcze nie wiem. Bardzo mnie interesowało, jak to będzie w zagłówku i dlatego zacząłem całą pracę od zagłówka. Praktycznie można teraz te przewody lutować do wyświetlacza i próbować ten wyświetlacz jakoś zamontować. Akurat ten od Espace'a ma tutaj taki otwór, że możemy sobie go spokojnie wsadzić. To wszystko będzie schowane w zagłówku. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś rażące estetycznie. Wprawdzie, gdyby ten wyświetlacz był mniejszy, pasowałby mi troszeczkę lepiej, ale i z tym spróbuję sobie jakoś poradzić. Teraz ten przewód, który wprowadziłem do zagłówka, drugą, tą dłuższą częścią, włożyłem tutaj. Wkładając, wyczułem jakiś tam minimalny opór. On po prostu o coś zaczepił, ale po kilku takich ruchach wszedł w otwór i bez problemu wszedł do środka. Także mogę sobie wsadzić praktycznie zagłówek. Jedną ręką jest delikatny problem. O, zagłówek wszedł. Te przewody mam wyprowadzone tutaj. Tu jest dopiero przymiarka. Czy to wszystko będzie pasowało? Oczywiście pamiętamy, żeby w siedzeniu zostawić kawałek przewodu na ewentualne podniesienie zagłówka, żeby go nie szarpać i nie urwać. No i przechodzimy dalej. Jak wkładałem przewód od góry, tutaj pod tapicerkę, trochę odchyliłem sobie tapicerkę, ona jest na takich gumkach, odchyliłem sobie tapicerkę, wsadziłem głęboko rękę leżąc na podłodze i wyciągnąłem ten przewód tutaj. Około 5 metrów przewodu mam teraz tutaj i ja spróbuję go przeciągnąć pod fotelem
miejscem, którym pociągnięte są przewody od poduszki powietrznej. Z kamerą jestem teraz pod fotelem. Tutaj widzimy nawiew na nogi. Pokazuję go tutaj. Są dwa strumienie, tak jakby. Lewy, który jest poza kamerą. Strumień prawy. Tutaj mamy przewody od poduszki powietrznej. One są tutaj przypięte opaską po to, żeby nie szarpać nimi. Ja właśnie tą stroną spróbuję się teraz przedostać z moim przewodem gdzieś tam do przodu tu mam jeszcze taki schowek, nie wiem po co ten schowek, kalendarz się mieścili go. Spróbuję się przedostać nim do przodu samochodu, po czym wycofam fotel i spróbuję przeciągnąć ten kabel z przodu. Zaraz pokażę wam z przodu. Więc tak, jesteśmy z przodu fotela. Okazało się, że fotel mam teraz cofnięty do samego końca. Okazało się, że wcale nie musowo tego przeciągać aż tutaj do przodu. Tutaj by wyszedł ten sobie kabelek. Tutaj, jeżeli wsadzimy palce, się okazuje, że przed prowadnicą przednią fotela, przednią prawą, jest taka dosyć spora szpara, przez którą mi wchodzą palce. I teraz ten kabel puściłem tą szparą i on mi wszedł praktycznie bezpośrednio w ten otwór w tapicerce. Tu go wyciągnąłem. Poszukam go. O, to jest ten kabelek. Tutaj go sobie wyciągnąłem. Pojechałem pod tapicerką do samego schowka. Tutaj mamy jeszcze taki biały uchwyt, w którym go wpuściłem. Wpuściłem go do schowka. Ze schowka już bardzo prosto wyszedł mi tutaj. Także tutaj go już będę lutował. Najpierw to wszystko sobie pozasłaniam plastikowymi osłonami, maskownicami i biorę się za elektronikę. Jak to wygląda? Tak to wygląda u mnie na chwilę obecną. To jeszcze jest niedopracowane, aczkolwiek wszystko działa. Podłączyłem całą elektronikę, czyli ten wyświetlacz. Na obydwu monitorach wygląda tak samo, czyli że to samo jest wyświetlane. Wrzucę wam schemat, co jak jest podłączone. W sumie to obydwa wyświetlacze są podłączone tak samo, czyli przewody są rozgałęzione i podpięte na tych samych liniach obydwa wyświetlacze. Czyli R, czyli czerwony do czerwonego, zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego. Do tego dochodzi nam jeszcze przewód zasilania, czyli plus 12 V, masa i wzbudzenie wyświetlacza. Dodatkowo jeszcze musiałem podłączyć przewód minus od RGB, czyli minus sygnałowy. I całość wygląda tak. Ja jeszcze tutaj nie dopracowałem sobie. Muszę to tapicerkę ładnie sobie wepchać, ułożyć, zblokować. Prawdopodobnie pomyślę sobie jeszcze o jakiejś plastikowej rameczce, która to ładnie wykończy. Aczkolwiek na chwilę obecną wszystko działa. Jeżeli filmik się podobał lub był pomocny, klikajcie lajki, subskrybujcie kanał, polecajcie kanał znajomym. Jeżeli chcecie mieć swój wkład w rozwój kanału, jeżeli chcecie, żeby filmiki częściej się pojawiały na kanale, były bardziej profesjonalne, na dole w opisie filmu jest link do Patronite. Kliknijcie tam, zajrzyjcie, w opisach zobaczycie o co chodzi. Możecie mi tam postawić wirtualne piwo,
może nie tyle wirtualne, ale możecie dołożyć swoje 5 zł do rozwoju kanału. Jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba pieniążków, wtedy będziemy rozwijali kanał, kręcili bardziej profesjonalne filmy. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Cześć.